Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, moja matka wstawia się za każdym z was, czy ją kochacie, czy nie. Moja matka nie chce, aby jej dzieci się zagubiły. Moja matka pozostaje uważna na pustynię serca człowieka, który nie odpowiada pozytywnie na nasze wezwania, nie odpowiada na wewnętrzną zmianę, na potrzebę jego gorliwego i zdecydowanego zaangażowania już teraz. Moi umiłowani, wasi bracia nie mogą poznać myśli ludzkiej od wewnątrz, ani przeniknąć osobistych uczuć, ale ja badam człowieka, nawet jeśli tego nie chcecie. Każdy człowiek musi uświadomić sobie charakter tej chwili, w której w człowieku zachodzą zmiany, których nie dostrzegają ci, którzy są daleko od mojego słowa, daleko od mojej prawdy, daleko od rzeczywistości, w której żyją. To jest chwila próby dla tego pokolenia, które porzuciło miłość i wypaczyło prawdziwe znaczenie tego nieskończonego daru. Ludu mój, opieracie się kochaniu mnie, aby nie pozostawić za sobą tego, co światowe, dlatego wasze decyzje nie są słuszne, gdyż idą w parze z lękiem przed wyróżnieniem i odrzuceniem za to, że jesteście moi. Z tego powodu jesteście zaburzeni w waszym duchu i emocjach, mając wielką słabość w zdolności do zwalczania tych zaburzeń. Ludzkość odrzuca moją moc, zaprzeczacie autentyczności mojej prawdy, zachęcając diabła, który wkłada w wasze ręce sztandary, abyście byli coraz bardziej podzieleni i aby we wszystkich i we wszystkim panował zamęt. W moim kościele panuje zamęt i podział, jedni decydują się na przyjęcie mnie w taki, a nie inny sposób, jedni w stanie łaski, a drudzy uzdalniający grzeszników, tak że kto żyje w grzechu, ten mnie przyjmuje. Ja jestem ukrzyżowany na nowo i na nowo. Nie modlicie się sercem, ale w rozproszeniu swoich myśli, nie mówicie do mnie z ufnością, brakuje modlitwy i braterstwa. Dzieci moje są odbiciem światła mojego i muszą nieść światło moje gdziekolwiek idą, niosąc je tym, którzy chodzą w letniości, tym, którzy nie wytrwali w przemianie i którzy z własnej woli odwracają się w tej chwili od miłosierdzia mojego. Zanim moje dzieci zostaną zbadane osobiście, znajdujecie się z błogosławieństwem zmiany przed wami, dzięki modlitwom i wstawiennictwu mojej matki, aby ostrzeżenie nie zastało was nieprzygotowanych. Ona jest niewiastą obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami, która w ciszy tej chwili błaga o to miłosierdzie dla swoich dzieci, po którym pozwoli, aby ręka mojego Ojca spadła na ludzkość. W ten sposób spełni się to, co zostało napisane i przepowiedziane, aby moi wierni nie zostali straceni. Dzieci, diabeł używa wszystkich swoich sztuczek, abyście nie zmienili swojego życia, abyście trwali w grzeszności, abyście byli egoistami, abyście nie byli miłosierni, abyście nie znali mojej miłości i zdradzali mnie, abyście to, co jest prawdą, nazywali kłamstwem, a wiarę nazywali ignorancją. Nadchodzi wstrząs wszechświata słuchającego ludzkich lamentów. Słońce ogrzewa ziemię jak nigdy dotąd i w jednej chwili niezapowiedziana ciemność dosięgnie ziemię, huk rozniesie się echem po ziemi i wszyscy będą świadomi, że to, co zostało zapowiedziane przeze mnie i przez moją matkę, jest prawdą. Módlcie się, wstrząsy nadchodzą na ludzkość. Módlcie się, ludy powstają, wołając o miłosierdzie, a moje dzieci cierpią. Módlcie się sercem za instytucje mojego Kościoła, za waszych braci i siostry, którzy cierpią prześladowania, za uciśnionych i głodnych. Poślę moje niebiańskie armie, aby poruszyć serca, nie chcę, dzieci, abyście byli zgubieni.
nawrócenie w tej chwili jest czymś więcej niż decyzją, jest przekonaniem i celem wszystkich moich dzieci. Wierzcie w moje miłosierdzie w tej nowej chwili, o którą błagała moja matka, abyście byli zbawieni, i wierzcie w moją sprawiedliwość. Kto zdecyduje się żyć w grzechu i nie zostawi grzechu za sobą, będzie plagą dla moich, nawet po ostrzeżeniu. Praca wewnętrzna jest pilna, bardziej niż w innej chwili, z powodu pokus, które was otaczają, i zaskakujących cierpień z powodu zjawisk klimatycznych, atmosferycznych i kosmicznych, które napotkacie. Trwajcie na modlitwie, w wierności mi i w miłości bliźniego, podajcie rękę braciom i siostrom. Głoście bez słów i słowami, dawajcie modlitwę, pociechę, miłość, bądźcie misjonarzami mojej miłości żyjącymi w stałości i oddaniu siebie. Wierzcie, ja jestem z wami i musicie mi zaufać. Wprawdzie mojej miłości tajemnica przestaje być tajemnicą w moim oddaniu się za każdego z was. Prawda mojego krzyża nie została osiągnięta przez człowieka. Dam światło człowiekowi i w tym celu stąpię z siłą mojego miłosierdzia, pozostawiając przed sumieniem człowieka czystość mojej miłości. Moja czystość niszczy wszelkie więzy niegodziwości w człowieku, jeżeli przyjmie mnie za swego Pana, nie na jutro, ale na tę chwilę, w której musicie dobrowolnie stać się świadkami mojego życia, mojej prawdy i mojego pokoju. Moja miłość zaćmiewa osobę grzeszną i upartą. Moja miłość zbawia osobę pokorną o skruszonym sercu. Przychodzę po człowieka odnowionego i świadomie pokutującego, który otrzyma wielkie błogosławieństwo, na które czeka, czystość, z której będą emanować dary i cnoty, które poprowadzą go do kroczenia w obliczu wielkich wydarzeń, które się rozpoczęły i będą się codziennie nasilać. Nie zapominajcie, że dzień i godzina jest mocą mojego Ojca i że musicie się zmienić, kierując drogą życia, a przede wszystkim zdominować zmysły skażone fałszywymi bogami. Módlcie się, moi umiłowani, pokój ludzkości drży. Módlcie się, mój Kościół jest wystawiony na próbę. Módlcie się, cisza obudzi człowieka, a ziemia przemówi do ludzkości. Umiłowani, ci, którzy są moi, są gotowi już teraz. Nie zostawiają nawrócenia na jutro, ani nie wpadają w sieci, które diabeł zakłada, aby nadal żyli pod wpływem zła. Cień ludzkiego zła leży na ziemi. Człowiek nie może go ukryć, przeciwnie, musi go przemienić w światło i prawdę. Umiłowani, najbliższe chwile są decydujące. Trzymam was na dłoni. Błogosławię was, wzywam was z miłości, zanim każdy człowiek zobaczy i skonfrontuje się z samym sobą. Kocham was, Jezus.